No nie ma śladu. Fajna. Aha, to jest dębowy pień. Coś pięknego. No pan trochę waży, ale ja bym powiedział, że ten jest ładniejszy. Tu taki na grzyby. To jest w sumie nasz bestseller. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Witam, drodzy internauci. Dzisiaj przyjedzie do mnie gość, młody człowiek, pan Daniel spod Krakowa. Pan Daniel produkuje noże, sprzedaje noże na Europę i podobno dalej. No ciekawy jestem tego gościa i jego tych noży. Widzę, właśnie już jedzie, widzę, już leci. Leci jakaś ładna BM-ka. Dobry, panie Romku. Dzień dobry, panie Danielu. Witam. Co pan ciekawego przywiózł? No, przywiozłem jakieś tam nożyki do pokazania. Zajmuję się produkcją noży, może coś pana zaciekawi. No, A ostatnio ciekawe. widziałem na jakimś filmie, że dostał pan nóż od Militario w naszej produkcji. To I prawdopodobnie nie, tylko na pewno pana produkcji, panie Danielu, bo już sprawę, jak to się mówi, trochę prześwietliłem. sprawdza się? Sprawdza się, robi pan bardzo dobre noże, dobra stal, wykonanie. No jak noże dla wojska są, no to muszą być dobre noże w naszej armii. No nie tylko dla wojska, też dla przeciętnych, zwykłych użytkowników. I co zauważyłem, że jest bardzo dobrze wyważony, że jak rzucić, to zawsze się wbije. Wystarczy za rękojeść rzucić to. Znaczy to też dużo zależy od typowo geometrii noża, bo nie każdy też będzie tak fajnie latał, ale tamten faktycznie jest, ma predyspozycję do latania. Świetnie, nie radzę gdzieś w podłogę czy w terakotę, bo zniszczy terakotę, tylko gdzieś w drewno. No tam jest jakiś pieniek, to tak, porzucamy. pieniek, próbowałem w pieniek, w deskę, każdy rzut elegancko się wbija. Mam pan trochę więcej ręki jak ja, bo u mnie to rzucanie idzie gorzej niż się mogło wydawać. No, Zobaczymy, jak latają różne modele. Oczywiście, no bardzo mnie ciekawi, jakie noże pan produkuje, z jakiej stali, gdzie pan je sprzedaje. Ciekawy temat. No, wie pan co, gdzie je sprzedajemy? No w zasadzie sprzedajemy je, może to głupio zabrzmi, ale wszędzie, bo praktycznie cała Europa, Stany Zjednoczone, no to jesteśmy w zasadzie w największej dystrybucji w Stanach Zjednoczonych. Na pewno rynek nie jest łatwy, ale tak mówię, dla każdego jest miejsce na rynku. Mówię, jeśli ktoś będzie dobrze strugał ołówki, to i na ołówkach może zrobić biznes. Kręcę wszystko, my sobie pogadamy po prostu. Ciekawy jestem bardzo tych scyzoryków. Mam taki fajny prezent dla pana. Jak sobie pan go dobrze oglądnie, za chwilę będzie reszta. No ciekawy nóż. To jest akurat nóż ze stali węglowej, to jest stal 80 CRV2. Znaczy z węglowej. To tak dokładnie to jest stal niskostopowa, ona jest haftowana na 58 Hz. No co jeszcze? Z ciekawostek to tu na rękojeści jest laminat z włókna szklanego. W jakimś stopniu można by to nazwać materiałem idiotoodpornym, bo jest odporny na kwas, na temperaturę do 160 stopni. Na stłuczenia też? Na stłuczenia jest bardzo odporny. Powiem wprost, żeby taką okładkę złamać, to tak 2-kilowym młotkiem się trzeba przyłożyć, żeby ją złamać. To jest bardzo wytrzymały, no bardzo ładnie wykonany. Ładnie. No, to jest taki nożyk z przeznaczeniem, powiedziałbym, że do wszystkiego, bo ma wysoki szlif, ale fakt jest taki, że nie ma noży do wszystkiego. Po prostu jest bardzo wytrzymały, możemy sobie potem po nim poskakać. Ładnie zrobiony i taki fajny, że nie za długi, na przykład jak ja jeżdżę na byku i lubię, na przykład jadę do lasu robić drewno, to po prostu dla mnie on jest zręczny, że nie będzie mi gdzieś tu usiądę na byka, nie będzie mi wadził tam. Bardzo zręczny, podoba mi się bardzo, no fajnie. Fajnie podpisany, mój podpis autentyczny, czyli ja ten nóż podpisałem, no nie? No to czy pan podpisze, to zobaczymy, najpierw tego potestujemy chyba. No, w razie coś, to pójdę na szlifierki. No, będziemy szlifować. Zeszlifuję tak ten napis, no jeszcze tu stali zostanie, no nie? Dałoby się Ja zeszlifować. myślę, że nim potyramy trochę. Fajna jest ta pochwa, no nie? Też niby. No to jest tworzywo, to jest dokładnie to jest ABS. No i to pochwę sobie robimy przez termoformowanie. Też wytrzymałe, no nie? No i dobre jest, że taką sam nie wyleci, no nie? Znaczy, on jest na klik. Trzeba go szarpnąć. Najlepiej sobie tak w zasadzie kciukiem wypychać o tą rampę, żeby z rozpędu popchnąć. Tu. No trzeba trochę siły, bo to ma nie wypadać przy bieganiu czy przy czymś. Rozumiem, tylko to trzeba się wprawić do tego, oczywiście, to trzeba się wprawić. No nóż nie może wypadać, bo jak ktoś, nie wiem, będzie biegnął cokolwiek, no to go może zgubić. No będziemy testować, no nie wiem, czy ja go podpiszę, bo że będę napis zeszlifuję i powiem, no. No jeżeli pójdziemy na szlifierkę, zobaczymy, jak on szlifuje. A szlifierkę mam zabójczą. No jak zobaczymy. Ja się szlifierek nie boję. Kamil 300, tylko panie Danielu, nie ostrze noży na szlifierce. Wie pan dlaczego?
Bo grzeje, nie? Raz, że grzeje, druga, że ściera, nie potrzebuje stal. Taki nóż wystarczy pociągnąć na osełce dobrej. Prawda? Elegancko. No, Albo na wodnym kamieniu. Znaczy fakt jest taki, że można ostrzyć na szlifierkach, tylko na specjalnych. No tak, No. gdzie kamień jest, na kamień leci woda, no nie? Albo woda, albo się po prostu wolno kręci. Są też No. szlifierki wolnoobrotowe. Tak, tak. Cuda są na kiju. A teraz. moja ma 2 zakresy, ma 1,5 i 3 tysiące. To Także jeden i drugi to za dużo. mądrze pan mówi. Oczywiście ja też tego się trzymam, że noże to oszczę po prostu na kamieniu wodnym. Panie Romku, niech mi pan nie panuje, bo ja nie mam 50 lat. Jak? Ja nie mam 50 lat, niech mi pan nie panuje. Daniel, No jestem i będzie okej. dobrze, Daniel, no ja już jestem po 70, ale cenię młodych ludzi, którzy No ja coś wiem, umią. ale to- Coś umią po prostu, umią, że mają taki zapał i że się pan przebił z tymi nożami w świecie. To się ceni. Podobno ma pan tylko 23 lata. No tak, ale to powiem wprost, no, tak jak mówiłem, można ołówki ostrzyć, jak ktoś będzie dobrze ostrzył, to też na swoje wyjdzie na chleb z masłem. Ja szukam sobie różnych grup docelowych, bo mnie COVID nauczył, że trzeba robić różne rzeczy, a nie tylko jedno. COVID. Jak miałem 20 lat, to przyszedł COVID, to za abstraknięciem się skończył klient i trzeba się było szybko przekształcać. A teraz mądrzejsze od doświadczenia covidowe prowadzę firmę w kilku różnych kierunkach. Ale to w zasadzie to nie jest moja zasługa też tylko mam świetnych ludzi. No dobra, panie Danielu. Nóż jest ładny, podoba mi się, ale Chcę zobaczyć, czy to co wochta. tak jeszcze trzeba zobaczyć, czy on przejdzie mój test, a ja od razu zastrzegam, że ja jestem surowym sędzią. Nie przepuszczę. Jak coś będzie źle, to albo cisnę go do złomu, albo idę zaostrzę napis i powiem, to nie jest mój nóż. No to bawmy się. Tu mam patyka takiego, suchy jest, ścięty przez bobry, okorowany przez bobry i już zdążył dobrze zasnąć. No, zobaczymy. Spróbujemy na sękach. Weźmy jakieś klocka, bo to na patyku to... Dobrze, wezmę coś większego, wezmę. Mam tu drewek. Nie, to osika to jest miętka. O, taki ścin jesionowej deski, twarda, zaschnięta. To jest jesion, na pewno jest jesion. Śmiało. Może ja zrobię tak, no nie? Żeby to wszystko grało Na pas. na pasek, tak? To jest akurat wojskowy pasek, taki musi wejść. Musi być. Znaczy to jest do 50 mm pasa przystosowane jest. A do ucho. 50 to już oficerski, chyba 50. Coś, no to bez problemu, ale są też tam paski jakieś innego typu wojskowe. No. czy- I proszę. Twardy jesion. Teraz nożem. No. No nic się No, nało. nie ma prawa nic zbyt. To. Nie ma prawa, świeci się w słoneczku Ja elegancko. może wezmę, pokażę jedną rzecz więcej. Nie ma najmniejszej... Wezmę tego toporka. Aha, to jest dębowy pień. No. O, chyba sobie za mało wbiłem. To wbije pan więcej. Oho. Coś pięknego. No pan trochę waży. Nie, tam 15 kg nie waży, także. No 15 kg nie waży, ale proszę bardzo. Żeby nie było, że jest jakiś krzywy. Mocna stal. Stal jest stalą, ale obróbka cieplna musi być dobra. Tak za 2 cm tego wbij. Mogę ci na tym mówić? Może. Dobra. Co, starczy? No, tyle to na spokojnie. Dobra. Wiadomo, że jakbyśmy na końcu stanęli, no to dźwignia No. jest dźwignią, ale... Halo? No bardzo wytrzymały. No mówię, no jakbyśmy się chcieli go złamać, to jest 4 mm blachy i wysoki szlif. Także... Inaczej, jak ktoś chce, to i metalową kulkę zepsuje. No proszę. Równy, równiuśki. Na siłę każdą najmocniejszą maszynę się zniszczy i na chaba. Znaczy mówię, możemy wziąć jakąś blachę, nie wiem, połówkę, No. czy jedynkę, nawet ręką ją przebijemy tym nożem, tą blachę. Tylko mówię, no jak ktoś coś chce zniszczyć, no to zrobi tak, że zniszczy. No to by trzeba było zrobić nóż, który nie będzie nożem, a siekierą, żeby go nie zniszczyć. w Nie, taki no sposób. naprawdę jest wytrzymały. Zadziwia mnie to, że po prostu no, ja go nie złamamy stojąc za nim. Ile pan waży? A tam 70 parę kilo. Niedużo To waży. coś więcej. Niedużo waży, 70 parę. Ale podobno kowboje więcej nie ważą. Upadnie na ziemię, to zawsze ta mniejsza masa, to mniej się gratów połamie. A jak ciężki jakiś, no to wiadomo, siła uderzenia automatycznie jest większa. Także do jazdy na byku akurat moja waga odpowiada.
Zaschnięta brzoza. To ogólnie nazywa się batonowaniem, że to nazywamy. Tak, No i już w jakimś survivalu, outdoorze, Więcej nie trzeba. to Dość. nazywa się to batonowaniem, aczkolwiek powinno się pobijać jakimś drewnianym pinkiem, bo to zawsze tak. stal o stal, to zawsze jakieś tam naprężenia idą potem. Nie wyjmie chyba. Albo wyjdzie? O, poszedł. No nie ma śladu. Fajno. Proszę, zaszczepał się. Bo był wbity na grubość, na szerokość całego ostrza. Mamy jakiś kawałek blachy, połówki? Połówki znajdzie się. Zaraz coś poszukamy. W warsztacie mam taką blachę, mam. No Cynkowana co, tak, blacha. żebyśmy siłą mięśni przebili, bo ja wiem, że nóż wytrzyma więcej, ale No, potem nam krzepy braknie w rękach, żeby to przebić. no. To śmiało pójdzie. No pan jedynkę to może też ją przebije. Zobaczcie Zobaczcie, ile mam siły w rękach, ale... A to będzie H2, co? Będę jej mierzył, to półtorówka będzie, co? Półtorówka, no. To co? A możemy spróbować, zobaczymy czy... Znaczy nóż wytrzyma, tylko czy nam siły w rękach starczy. Na pniak i do ataku. Znaczy to jest w ogóle fajne, bo my skończyliśmy produkcję tego noża No, wczoraj o 14, ja go jeszcze nie testowałem. Mówię wprost i szczerze, większość noży testujemy. no elegancko. Tu złożone jest to półtorówka jest w ogóle, to jest półtorówka. półtorówka. Tak, to jest półtorówka. No to niech pan sprawdza, czy jest tyle krzepy. Tylko żeby nie zjechał, żeby nadgarstka z tym nie rozpieprzy. Tu zobaczymy najpierw. No to braknie nam siły w rękach, żeby to przebić. Nie no, tak. Ale O. sporo znaczy. Ale nie, przebiło Prawie. to jeden czy nie? Prawie. Pierwsza uwaga. No, żeby... Uważaj na zakrętach. Jak się przyłożę, to i przebiję. Proszę pana, no pan na pewno ma więcej siły, wie Ja pan? nie wiem, czy ja mam więcej siły. Wie pan? Widzę na Interesuje. przykładzie mojego ojca, że to jest inna siła od roboty, a inna siła od dźwigania jakichś rzeczy. No prawie. No to spróbuje pan. Pan na pewno przybije. Wątpię, że przebije, to jest tak gruba blacha, że... Tak, jednak półtorej. Chyba że trafi pan w to samo miejsce, panie Danielu. Nie ma szans. Możemy to przebić toporkiem, bo zdziurkowana jest. Ale jest tutaj najważniejsze, co mnie cieszy, że nie ma po prostu na czubku, nie ma śladu. No nie ma śladu na czubku. Nie ma. Dobra. Fajnie. Jak był ostry, tak jest ostry. Możemy sobie jeszcze na imadle sobie potem wziąć blachę i postrugać ją. Proszę bardzo. Jest zadra, zaciąłem. Jest zadra. Elegancko. Na nożu nie ma śladu. Nie ma, choćby co. Jakbym powiedział, że jest, to bym skłamał. Teraz muszę wziąć wyżej, bo za głęboko poszło. Albo od góry drutnie. I dojdę do imadła. Zrobimy inaczej. Trzeba do niego dużej siły. Minęło szczękę, minęło. Proszę bardzo, można blachy strugać. Na nożu nie ma śladu. Skłamałbym, jakbym powiedział, że jest, nie ma No, śladu. zarysowania i no, to normalna rzecz. To zarysowanie to jest Ale bajka. patrz. Luks, nie ma tu śladu. Wszystko gra, także tu jest bardzo ładnie. Ładnie. To może klasyka, to śrubę będziemy ciąć. Tylko nie 12,9, bo tego to... Nie 12,9, nawet 8,8 nie ciąć. Mój pan 12,8 by pewno poszło, ale pręt stalowy tylko... celownika, Żeby nie był hartowany, bo kiedyś był filmik na YouTubie. celownika jak- trzeba kawałek. Chłopaki chcieli nożem przeciąć pręt i się potem zorientowali, że był zahartowany. A taki piękny teraz 1000 zł miał kosztować taki zdobiony. Pręt Kulickiego się to potem nazywało w branży. Robili test noża, tylko zapomnieli, że jest pręt hartowany. Najczęstsze mity. O, to jest na przykład to, że stal węglowa, czyli rdzewna jest zła, bo nóż rdzewieje.
Stal węglowa ma dużo atrybutów, których nie ma stal nierdzewna między innymi. Znaczy to rozróżniamy na stale stopowe, niestopowe, niskostopowe, wysokostopowe. Ale stale węglowe są świetnymi stalami. Na przykład bardzo często są wybierane przez kucharzy do kuchni z jednego powodu. Przez profesjonalnych kucharzy. Bardzo łatwo się ostrzą i mają świetną agresję cięcia. Mit jest taki, że ludzie często uważają, że stale rdzewne są, nie wiem, złe z tego powodu, że są rdzewne. Stale rdzewne mają swoje zalety, stale nierdzewne mają swoje zalety. Z zaletą noży ze stali rdzewnych, węglowych jest to, że tak, łatwo się ostrzą, to jest ich duża zaleta i mają świetną udarność i wytrzymałość na wyłamanie krawędzi. Jeśli mówimy już typowo o nożach. Stale nierdzewne też oczywiście mają swoje plusy, takie jak nierdzewność, czy też mają dużo więcej dodatków stopowych dodanych, takich jak jakiś molibden, wanat, które wpływają na trudność ścieralność, ale też przez to są kruchsze i dużo droższe. Tutaj w nożu pana Romka mamy stal 80 CRV2, inaczej też jest znana jako NCV1. To jest prosta stal węglowa, ale bardzo dobra. Jeśli chodzi o jej wytrzymałość na wyłamanie krawędzi czy udarność, to ma świetny stosunek cena-jakość. Tutaj na tym nożu akurat mamy 4,5 mm grubości. Chcę dobrze sobie zakodować. 80 CRV, tak? CRV2. CRV2. Dobra. Dobra. Wiadomo. Stal, nóż. Dobra. RZ. Ukreskowany. Nóż ukreskowany, dobra. No ja jestem błędziarz. Dobra, noże, nóż, bo noże, dobra. Wiadomo. Mam zapisane, zostanie w głowie. No, więc to jest ogólnie bardzo fajna stal z dużą udarnością, więc jeśli chodzi o jakiś nóż, nie wiem, obozowy. I już żeśmy go przetestowali, naprawdę zadziwia mnie, że jest tak wytrzymały na złamanie i w ogóle i blachę można Na przebić. wytrzymałość noża składa się bardzo dużo rzeczy, bo jeśli byśmy, nie wiem, ten szlif, który tutaj jest akurat 25 mm, obniżyli do 10 mm, to możemy skakać po końcu rękojeści, nie ma szans, że go złamiemy, tylko dochodzimy do etapu, gdzie trzeba podjąć decyzję, czy chcemy mieć nóż, czy siekierę. Bo Tak, to tak. wtedy zacznie ciąć jak siekiera, a nie jak nóż. Tak, tak. Ja wychodziłem z faza, założenia zawsze, jak produkowaliśmy noże, żeby noże były użytkowe. Bo można zrobić coś, co będzie przypominało blachę od pługa i będzie nie do zniszczenia, tylko... Lewiesz od pługa. Lewiesz od pługa albo odkładnia. Tam są takie części. Lewiesz, odkładnia, pług. To ja pana trochę poduczę, bo ja lewieszę kułem. No i tam już trochę tych resorów kolejowych pociąłem na te lewiesze i przykułem. To ja pana też zaskoczę. Resor, tak. Pół swojego życia robiłem na gospodarstwie, bo mieliśmy gospodarstwo i między innymi byki hodowałem. Aha, byki. To był mój pierwszy biznes, to były 2 byki. Aha. No, pierwszy biznes, no. I co, ujeździł pan je? Nie. One mnie ujeździły, znaczy śmieję się. Byki to w zasadzie wydarzyły się w ten sposób, że dziadek mi powiedział, że mi da na jednego, żeby coś było na podwórku. No tak. No to potem się pojawił drugi, no i były 2, no i to były pierwsze zarobione pieniądze. I Większe. do jakiej wagi pan je dochował? Jeden miał z 780, drugi miał z 810, 820, No to już- coś takiego. To jest zaliczane do wagi ciężkiej. Znaczy my nie hodowaliśmy byków, żeby były stare, tylko żeby były dobre mięso. Więc one tak miały 18-20 miesięcy. Powiem tak, hodować dla siebie, żeby mieć z tego stare mięso, no to nie interes. No, więc ja tam gdzieś z bykami też coś miałem styczności. Ładna historia. A pan Romek chyba chce dalej testować tutaj No to nóż. młotek i jazda, zobaczymy. Albo się wyłamie, albo nie, ale powinien iść. Przeciąć go nie przetniemy, Nie, ale ale- spróbować bez problemu powinien. Zadrę zrobię, bo to jest zwykła stala. Proszę Takie bardzo. coś to bez problemu. Do lasu będę go brał. No robi zadrę, proszę, zaciąłem, już więcej nie trzeba. Ja ten kątownik pokażę, zaciąłem go ładnie po krawędzi. Nie ma śladu. Nie ma śladu. No proszę. Przyjrzyj. A śladu nie ma. Zobacz, jaką zadrę zrobiłem. Znaczy ogólnie na wytrzymałość noża składa się więcej rzeczy niż tylko stal. Tak. To są tak, kąty szlifów, czyli to, czy on jest, nie wiem, wysoki, niski, grubość samej głowni i najważniejsza rzecz, o której większość ludzi nie ma pojęcia, to jest grubość krawędzi tnącej, ale przed ostrzeniem. Ile ona miała Tak. dziesiątych milimetra, bo to głównie na dziesiątych milimetra się podaje. Tak. Jeśli chodzi o dobre noże kuchenne, to albo robimy krawędź na zero, po prostu nie ustawiamy materiału i to jest tylko przeostrzone delikatnie, Tak.
od 0 do 0,2 mm, tak powiedzmy noże kuchenne się robi. Noże myśliwskie, takie, które, ogólnie noże, które mają świetnie ciąć, to jest gdzieś w okolicach 0,2 mm grubości krawędzi przed ostrzeniem, Tak. a takie noże powiedzmy obozowe czy ogólnoużytkowe, no to jest 0,3 mm, 0,4, tutaj akurat jest 0,5, na takie noże typowo do tyrania, no to gdzieś 0,5 mm stali jest zostawione na krawędzi przed ostrzeniem. Czyli 0,5 tutaj jest No, przed... 5 dych. Tu rozumiem. Przed ostrzeniem. Przed ostrzeniem. No a kolejna rzecz, która wpływa na wytrzymałość samej krawędzi tnącej, to jest kąt, pod jakim to naostrzymy. Takie noże obozowe ostrzymy na 25 stopni. Tak się przyjęło. Oczywiście im większy kąt damy, tym nóż będzie miał bardziej wytrzymałą krawędź, ale będzie gorzej ciął. No rozumiem. Powiedzmy jakieś takie noże Tak, nie wiem, tak, myśliwskie, tak. ogólnoużytkowe, to 20 stopni, noże kuchenne na jakieś 15. Nawet schodzi się też niżej, ale to już musi być dobra stal, żeby ostrzyć na takie niskie kąty typu 10 stopni. Tak. Ale to powiedzmy, że większość noży ostrzy się na 20-25 stopni Tak. do takich zwykłych działań. Jakbyśmy go przeostrzyli, nie wiem, na 30 stopni, to on będzie dużo bardziej wytrzymały, tylko już będzie gorzej ciało takie zwykłe Tak, rzeczy. bo będzie za grube ostrze po prostu. No. Za grube ostrze. To jest normalne. Wiem, że ludziom się wydaje, że kawałek blachy, ale rzeczy takich technicznych, które wpływają na finalną wytrzymałość, jest cała masa. Rzeczy, które powinno się przemyśleć przy projektowaniu noża, że to nie jest tak, jak ludziom się często wydaje, że to jest, nie wiem, kawałek blachy odrysowane, gdzieś tam wycięte Tak. i to już jest nóż, bo no, geometria ma znaczenie. Geometria ma znaczenie, jak ktoś Oczywiście. tego zacznie używać, to ma wytrzymać. Ktoś na przykład idzie w wojsku, na kurs CRC i co weźmie ze sobą, to musi tydzień z tym przetrwać w lesie, to jak mu się, nie wiem, nóż rozleci, to już jest w poważnej sytuacji, że stracił narzędzie, a musi tam tydzień ujechać. No tak, oczywiście. No, więc w naszych warunkach, powiedzmy, jak się teraz musi bawimy, możemy sobie go niszczyć, ale finalnie jak ktoś ten nóż kupi i będzie chciał go używać Nie, no to wiadomo, w że on warunkach ciężkich, nie służył jako siekiera, tylko jako nóż. no dokładnie, to jest jedna z rzeczy, gdzie I można tam drut w jakichś trudnych warunkach gdzieś, no nieraz może trzeba będzie tym nożem gdzieś tam dla tego żołnierza drut przetnie, to on przetnie. No jeżeli drut nie będzie stalowy, tylko zwykły drut, no to wiadomo, że przetnie i śladu nie będzie. No gorzej ze stalowym drutem. No, nie... no tak, no, stalowy też by przeciął, tylko to jest co w tej branży często się pojawia. Tak. To jest tłumaczenie klientom, że nóż to nie jest siekiera. No tak. Nóż to jest nóż, nóż służy do cięcia. Tak. Diabeł mnie bierze na żywca, a ja raczej nie chcę z diabłem mieć do czynienia. Ale diabeł mnie bierze, że tak ciągniesz te testy, że wiesz, ja nie chcę niszczyć tego noża. Na chama można wszystko zniszczyć i złamać, no nie? Przecież proste, wkręcić go w imadło, no nie? Chwycić rurką i ciągnąć, nie? Tak, i przywalić tutaj, złapać go tak, jak ja to robię, no nie o. I przywalić tu 3-kilowym młotkiem, no on strzeli, bo to jest stal. On do pewnego momentu amortyzuje, no i można pokazać. Tam fajnie było, jak on był wbity w te drewno, no nie złamaliśmy go stając. No i na pewno jakby go wbił, to też on będzie sprężynował, no nie? On ma swoją sprężystość, Oczywiście, prawda? znaczy Ma. on jest mimo wszystko zahartowany dość wysoko, z tego powodu, że jak my po nim skakaliśmy, Tak. to on nie pęknął, ale jest prosty. Moglibyśmy go zahartować, nie wiem, niżej. To on ma 58 HRC. Moglibyśmy go zahartować na 54 i on by też nie pęknął, ale by się skrzywił. Aha. I wtedy możemy po nim tłuc z młotkiem, tylko będzie moment, gdzie on się zacznie krzywić, a nie będzie wracał. On jest zahartowany w punkt, gdzie możemy po nim skakać i do normalnych obciążeń on się nie skrzywi i nie pęknie, będzie wracał Nie do no, swojej... zauważyłem, jak stanąłeś na niego i później jeszcze ja też stanąłem, no i nawet próbowałem na jednej nodze stać. Moment był, że stałem. Także Jak naprawdę, trzeba więcej, to może się jeszcze na barana weźmiemy i we dwóch. naprawdę. No dobra. Na barana? Nie, dość. Tu szlifiera jest, no nie? Pokażę, że jest. No nie będę się tu, nie będę gołosłowny. Nie, szkoda, wiecie co, za dobry jest. Nie zeszlifuję mojego podpisu, bo ten nóż naprawdę jest dobry, zrobiłbym straszne głupstwo. Ja nie chcę go niszczyć. Tu jest mój autentyczny podpis zaskanowany. W narzędziowni zrobili punce, ja go podpisuję. Jest naprawdę dobry. Przeszedł te testy świetnie, widzieliście. Przeszedł test, jest ok. Ale pamiętajcie, nóż to jest nóż, nie katujcie go tak. To ma tyle wytrzymać, ale to nie jest do tego. No.
To niech służy. Dziękuję. A ja mogę panu pokazać więcej rzeczy, bo my też nie robimy tylko jednego modelu noży. No ja Przyniosę coś i bardzo jestem ciekawy, przyniesie pan inne modeli noży. zobaczymy, czy pana Romkę zaskoczymy, czy nie. Dobra, to je rozpochwię od razu. Tu taki na grzyby. To jest w sumie nasz bestseller. No, najlepiej sprzedający się model. Tak? O, to tego to już w tysiącach natłukliśmy na cały świat. Bardzo prosta konstrukcja, dobra stal, dobre haftowanie i Ale tylko czym tyle. się on różni od tego? Znaczy różnica jest tak, w gatunku stali, w rękojeści, w kształcie okładzin, grubość jest ta sama. Ale ja bym powiedział, że ten jest ładniejszy. A to jest kwestia gustu. Trzeba dać klientowi wybór, więc No tych modeli oczywiście. mamy z 25, Oczywiście. a cały czas w zasadzie puszczamy nowe. No różne rzeczy robimy. No, co kto potrzebuje. Nie wiem. Tu też mam swój przy pasku. Znaczy taki, który najbardziej codzienny. No, Taki nożyk do wszystkiego. Paczkę otworzyć. no Jak też trzeba, ładny. to grzyba sobie zrobić. Też ładny, ładny. I co, tu rdzewka? Tak, tutaj jest niewdzewka 3 mm. Nóż, Tylko- który ma 20 cm ostrza, no nie jest na pewno nożem do, nie wiem, obierania jabłka. No, jakimś małym nożykiem można sobie to porobić. No. To się u nas nazywa echo. A tak, no, to jest w zasadzie nożyk do wszystkiego na co dzień, no, ale nikt się nie odważy nim batonować drewna, żeby sobie przygotować ognisko. No, to No jest tak. no, taki nożyk pod rękę, no nie? No Czy jakąś, oczywiście, mówię, w oczywiście. aucie mieć rzucony, czy mówię, na grzyby wziąć, Tak. mieć na jakimś biwaku, w kempingu, cokolwiek. Tak. No nie wiem, czy tak samo inny nóż, no to mamy tutaj nóż do skórowania. To jest już typowo podmyśliwych ludzi, którzy używają noży do takich celi. Tutaj jest specjalny, to się nazywa jimping, to jest zrobione po prostu karbowanie pod palec, żeby się nie ześlizgiło, jak ktoś gdzieś skóruje i sobie właśnie opiera palec wskazujący, Tak, to żeby mu nie zjeżdżał. tak. One się różnią, nie wiem, kolorami rękojeści, bo to mamy różne kolory rękojeści, Tak. różne stale, grubości, wykończenia, wszystkich możliwości, takich inny nóż, inne wykończenie, mamy coś koło 150 pozycji. Od licha. Dużo. Wszystkie ładne. Ale może mi pan pokazać swoje noże. To moja kolekcja. Ja też uzbierałem parę zryków. Ten nóż to nawet nie wiem od kogo dostałem, bo fan się nie Mogę sobie podpisał. zobaczyć? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wysłany był ze spółdzielni turystycznej w Olsztynie na Radykajnach. Jest jakaś tam, nie tak. spółdzielnia, tylko jak to się nazywa, biuro turystyczne. Markę kojarzę, Tak. ale o nożu bez danych technicznych to ja nic nie powiem. Znaczy, Aha. mogę powiedzieć takie rzeczy, że nie wiem, tutaj mamy, to się nazywa Pakka Wood, jeśli chodzi o materiał na rękojeści. I to jest laminat z forniru. To jest, jakby to nazwać, to jest wodoodporna sklejka, tylko zrobiona z bardzo cienkich warstw. Ona jest mocna po prostu. To jest fajny materiał, dość często używany, jeśli chodzi o branżę nożową. Ja lubię duże noże. Ja lubię duże noże. No i też tu mamy fałszywe ostrze. Raz, że ładnie wygląda, a dwa, że trochę ułatwia wbijanie. Przy czym fałszywe ostrza trochę osłabiają czubek. Dlaczego fałszywe? Ja tego pojęcia nie słyszałem. Dlaczego fałszywe? Fałszywe ostrze, bo to jest zrobiony szlif, który w zasadzie wygląda. On tu, jakbyśmy go tu chcieli naostrzyć, to on tu jest strasznie gruby. Tu jest 1,5 za 2 mm. Nie, ale to jest tylko tak jakby dla wyglądu No, zrobione. znaczy nie do to- użytku. Tak, dlatego to się nazywa fałszywe ostrze. Znaczy, Aha, rozumiem. Wiem, co znaczy. fałszywe ostrze ma pan tutaj. Tak. W tym nożu już widzę, że jest po pochewce, że jest fałszywe ostrze. Aha, no tak. Jak go sobie wyciągniemy, No to faktycznie. tutaj jest też fałszywe ostrze. My go produkowaliśmy dla militariów.pl. W Aha. zasadzie nasz jeden z lepszych klientów, także pozdrawiam z Militaria. My go produkowaliśmy jako zapas, jako firma, ale wyłączną sprzedaż mają Militaria. To był nóż zrobiony typowo dla nich, zaprojektowany. Rozumiem. Co pan powie o tym nożu? To już nie nóż, tylko bagnet. Bagnet, ale to będzie jakaś chyba podróbka, no nie? Nie, Nie? nie, to wojsko ma takie na Ale- kałasznikowach nawet. To jest... Na karabin zakładany jest. To jest No zamek, ja bo wiem, tu ale to wchodzi- jest tu nowoczesna produkcja. No widocznie. No to o to mi chodziło, no nie? Że to nie Ale jest... wzór AK-47. A to nie mówię, że nie- Na kałasznikowa. No, tylko to będzie, ktoś sobie to produkował obecnie, no nie? Bo jak ktoś pisze CCCP, to raczej to ma nawiązywać po prostu dla ludzi jakimś tam charakterem. No tak, bo to Bo wiadomo. raczej nikt bo nie wiem, w obecnych czasach jakby to do wojska produkował, to by CCCP nie pisał. Nie, oczywiście, nie, absolutnie. Ruskie, no nie? Ruskie. Wie pan co, no, ja bez książki, co to jest za stal, to nic nie powiem, a spektrometru w oczach też nie mam, żeby bajki wróżyć. Ale taka dość dobra, No. stary, dość dobra. Ale tu jest ciekawsze. To jest ciekawszy, tak, to jest nóż. Ten nóż dostałem na pamiątkę od Marcina spod Krakowa.
Bardzo ładnie wykonany, ładnie zrobiony, taki sprytny nożyk. Mocna pochwa, że tu chłopak się przykładał No do widać tego, ręczną robotę. że ręczna robota, tak. Już po samym formowaniu pochwy widać, że ktoś się bawił na mokro w formowanie. Tak, tak, Mogę tak, sobie zobaczyć? tak, proszę bardzo. Nie, no fajnie zrobiono. Znaczy tutaj na pewno, z tego co mogę powiedzieć na oko, ale też nie jestem specem od drewna, to chyba tutaj z boku jest drewno merbału, jakoś tak się nazywa, a tutaj na środku idzie nam padłuk, bo on jest taki czerwony, dość charakterystyczne drewno. Fajne, fajne. Drewno egzotyczne, mosiąd. Nie, no fajne wykonanie. Jeszcze jeden w kieszeni mam swój. No mam jeszcze jeden nóż. No, to u Niemca już by pan był za kratkami. Tak? Tak, bo tam weszło parę lat temu prawo, Aha. gdzie nóż musi być otwierany oburącz. Jeśli jest nożem składanym, to musi być taka blokada, żeby trzeba było użyć 2 rąk do Aha. otwierania. W Polsce na szczęście mamy fajne prawo, że można nawet z mieczem na plecach chodzić, jeśli się nim nie wymachuje. No tak, no tu Bo, akurat, no, polskie prawo mówi tak, że Też, nóż to jest narzędzie. Aha, to też jest na K47. tak, tylko tu jest jedna jego wada, że tak, żeby on się lekko tak otwierał, jak my chcemy go nożem przez przyciśnięcie, no to niestety zluzuje nam się te wkręty i on pewnego dnia nam się zacznie gubić, to wypadnie w lesie, bo już kiedyś miałem taki przypadek. Więc ja go troszeczkę podokręcałem i jednak sprężynowe takie noże rozkładane nie są praktyczne, najlepsze są noże sztywne. Dlatego, że tu się nic nie luzuje, ostrze się nie zluzuje. Tu natomiast się zluzuje i te wkręty będą się luzować i pewnego dnia nam się w lesie zacznie rozpadać. Znaczy to fakt, że noże składane nigdy nie były robione z przeznaczeniem do jakichś ciężkich prac. Do ciężkich Nie, prac są tak, noże tak. z głownią stałą, to się Oczywiście, nazywa full-top. oczywiście. Kupę czasu jeździłem, ta pochwa jest przyniszczona, bo kupę czasu on ze mną jeździł do lasu, do pracy. Miałem go tak dla siebie po prostu, dla własnego bezpieczeństwa, no i zakładałem go do paska. No ale zauważyłem, że nie jest praktyczny ze względu na to, że się luzuje. Także teraz trzymał go tylko w szufladzie pokazać. Do lasu to będzie ten, Na byka. na byka. No. Nóż przede wszystkim musi być funkcjonalny do własnych czasów, wybrać co się nim chce robić przede wszystkim i wybrać sobie model, który będzie pasował kształtem, wielkością, tak, bo każdy tak. ma jakieś swoje preferencje. Noże to jest temat bardzo szeroki, Tak. tylko zaczynamy, Tak, powiem tak. bardzo kolokwialnie, ale rozkładać Tak, trochę tak. gówno na atomy. To jest bardzo kolokwialnie powiedziane. Mówię, no, nóż ma być przede wszystkim funkcjonalny, no i żeby była dobra stal, na to patrzeć. A do Panie Romku, tak, jak miałbym na przykład dać Panu radę, jak kupić dobry nóż, na co zwrócić uwagę, to przede wszystkim na to, czy producent chwali się takimi rzeczami jak twardość. Jak się producent nie chwali twardością, to znaczy, że to już jest jakaś miękka rzepa. Każda firma w zasadzie, która robi noże, czy to nieważne, czy to jest z Chin, czy z Portugalii, czy ze Stanów, mówi, jaką twardość mają noże. Jeśli chodzi o takie noże użytkowe, to oczywiście twardość się powinno dobierać do zastosowania, ale żeby w okolicy tych 58 HRC ten nóż miał. Unikać durnych opisów. Czasami można przeczytać w internecie jakieś, nie wiem, noże ostrzone laserowo. Laser, jeśli skupia swoją wiązkę, to grzeje. No nie da się naostrzyć noża laserowo, żeby miał popaloną krawędź. No To- oczywiście, on będzie rozhartowany. Nie ma w ogóle techniki ostrzenia noża laserowego. Właśnie w nożach jest to, że w sprzedaży takiej, powiedzmy, online ludzie się tak mało znają, że sprzedawcy piszą takie głupoty dosłownie, że nie I da... na to ludzi łapią. Zwracałbym na pewno uwagę na to, czy producent podaje, sprzedawca, co to jest za gatunek stali. Jak pisze nam na nożu stainless steel, można się spodziewać wszystkiego, ale najczęściej jakiegoś dziadostwa. No, jeśli ktoś użył markowej stali, czy takiegoś gatunku znanego, Tak. to napisze, że to jest, nie wiem, na przykład stal 80 CRV2 w opisie produktu, powie, że to jest stal, nie wiem, O2, powie, że to jest stal Sleipner, a nie napisze stainless steel jako, że stal nierdzewna, bo to nie mówi nic. Stainless steel to jest, w zasadzie stainless steel to może być miska na pomidory z blachy zrobiona. No to co? Do następnego. Do następnego. Fajny toporek, bardzo dobrze się spróbuje, cacy. To jest po prostu do tego, żeby sobie urąbać takich gałęzi na ognisko, prawda? O tak na ognisko rąbać. Fajnie, no nie? Do przycięcia gdzieś krzaków. Jest zręczny, przydatny. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Kacpra Rogoza oraz Dariusza Zembalę i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.